umieranie w samotności nie jest fajną sprawą. Jaka emerytura? Przecież to tak daleko, to gdzieś za jakieś 100 lat, za górami, za lasami hen. To my ci zdecydujemy, gdzie ty masz jechać i gdzie tobie będzie najlepiej. To my za ciebie decydujemy. Albo umrę z głodu, albo z choroby. Nie potrafią się skrzyknąć, nie mają związków zawodowych. A myślałam, że pójdę za przeproszeniem skakać z mostu. To jak ty żyjesz, skoro ty masz 30 zł i ty musisz kupić jedzenie? Po co nauka, skoro Bill Gates też nie kończył studiów? Zawsze jest winien ktoś, tylko nie ja. Słuchaj, pracuj, bo musisz utrzymać rodziców. I wtedy nie myślałam w ogóle o emeryturze. Pomyślę, że miałabym dostać dzisiaj 2700 zł, to warto słuchać, warto się rozwijać i nie ma co się łudzić na wsparcie państwa. Gościem dzisiejszego odcinka jest Beata Branc-Gorgosz, doświadczona mediator sądowa i pozasądowa, wieloletni negocjator biznesowy, doradca zawodowy, pedagog i atestowany specjalista do spraw mediacji w biznesie międzynarodowym. Cześć, z tej strony Grzegorz Kusz, witaj na kanale. Dziś moim gościem jest pani Beata Gorgosz. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Panu, witam serdecznie. Pani Beata jest naszym widzem, więc to jest dla mnie duża przyjemność gościć panią dzisiaj w studiu. Dziś będziemy rozmawiać o temacie, który jest trochę jeszcze zamiatany pod dywan przez wielu ludzi. On wielu ludzi nie dotyczy, ale wszystkich nas będzie kiedyś dotyczyć. Tak trochę enigmatycznie zacząłem, a będziemy mówić dzisiaj o emeryturach. Pani Beato, tak? Temat, który, no właśnie, widzę tą minę już, że znam tą historię, która przywiodła panią do naszego studia i w tej minie trochę czytałem taką świadomość albo brak świadomości, która sprawiła, że dzisiaj o tym temacie będziemy rozmawiać, no bo ta emerytura panią będzie dotyczyć i myślę, że w trakcie naszej rozmowy troszkę rozjaśnimy ten temat. Ja bym zaczął historycznie może od tego takiego pytania związanego z pani początkami zawodowymi, no bo to jest ten moment, kiedy zaczyna się zarabiać pierwsze pieniądze, kiedy zakład pracy składki przesyła do ZUS-u i wydaje mi się, że każdy z nas wtedy w pierwszym roku pracy w ogóle ma w nosie, mówiąc kolokwialnie, tą emeryturę, o tym nie myśli. Jak to było wtedy, jak pani sobie wróci właśnie w głowie historycznie do tego momentu? Czy pani w ogóle myślała o emeryturze w swoim, nie wiem, pierwszym roku pracy? Tak naprawdę w zasadzie chyba zaczynałam pracę podobnie jak wszyscy. To znaczy najpierw się uczymy, myślimy co robić, nie bardzo wiemy co, większość z nas. No i potem postanawiamy pójść do pracy. Albo się nam już chce iść do tej pracy, przynajmniej w tamtych czasach, albo rodzice mówią zrób coś ze sobą. Wtedy się denerwujemy, mając trochę mniej lat, a z czasem stwierdzamy, że rodzice chyba jednak dobrze chcieli, mimo że może nie byli wyedukowani bardzo również w zakresie emerytur. Ja tylko dodam, że myślę sobie, że emerytura dotyczy, mam nadzieję, nas wszystkich, tylko jednych wcześniej, drugich później. Życzę każdemu, żebyśmy mogli dożyć. Moja kariera tak, zaczęła się w 91 roku, to ta oficjalna, czyli ponad 30 lat temu. Jakoś tak dziwnie to szybko minęło. Nadal wydaje mi się, że to jest wręcz niemożliwe, patrząc wstecz. I oczywiście, tak jak pan powiedział, absolutnie ani wtedy, mało tego, nawet dziś do końca, to nawet inaczej, wtedy nie myślałam w ogóle o emeryturze. Nikt nie zwracał uwagi na to, czy są jakieś składki, czy nie ma składek. Nie było takich możliwości też różnego rodzaju zarobkowych, jakie są dzisiaj. To było trochę tak, że wtedy po prostu szło się do pracy, gdzieś tam pracodawca mówił to i to płacimy. Nie było różnego rodzaju zleceń, umówno o dzieło, kontraktów, przynajmniej w naszym kraju. Absolutnie nikt o tym nie słyszał, o jakichś tam pracach zdalnych. To w ogóle to było poza zasięgiem. A szkoda, bardzo szkoda. Pewnie jeszcze wiele innych różnych ciekawych rzeczy pojawi się kiedyś w przyszłości, ale może się zdarzyć, że wtedy już tego nie doczekam. Natomiast tak, to prawda, absolutnie się wtedy nie zastanawiałam. Na pewno jako młody człowiek, jaka emerytura? Przecież to tak daleko, to gdzieś za jakieś 100 lat, za górami, za lasami hen. Jak większość moich znajomych zresztą. I nikt, nawet jeśli nam ktoś mówił coś tam o jakiejś emeryturze, to absolutnie nikt świadomie nas nie edukował, jakie systemy, co i jak. Dziś z wieloma rzeczami, jak popatrzę wstecz, się oczywiście nie zgadzam. Mało tego, burzę się, o czym może powiem chyba trochę później. Ale tak to było i jeszcze dodam, że mając 14-15 lat na przykład pracowałam gdzieś przy jakichś zbiorach, truskawkach w ogrodzie, w ogrodnictwie, gdzieś tam w rodzinie i też nikt nie patrzał i nie mówił, czy to ma być oskładkowane, czy nie, a okazuje się, że takie rzeczy dziś już są, wtedy nie.
I jak powiedziałam, do tego wszystkiego, wie pan, to była taka nieświadomość, że pierwszy rok pracy mogłabym powiedzieć oddałam za darmo. Otóż pracodawcy, u którego zaczynałam swoją działalność zawodową, karierę, niektórzy dziś by powiedzieli, już dziś nie ma. I później, kiedy w 98 bodajże roku mówiliśmy w każdym bądź razie o przelicznikach, o tych różnych rzeczach, to nagle okazało się, że mamy zbierać dokumenty, papiery potwierdzające nasze zatrudnienie. Niestety pierwszy rok, jak powiedziałam, oddałam, nie mam żadnych dokumentów, a dziś mam już też świadomość, tak powoli, jeszcze nie chcę tym żyć, mam świadomość, że kiedyś może mi tego roku przysłowiowo braknąć, bo niech ktoś sobie pomyśli, że chodzi do pracy rok czasu, ma jakieś pieniądze, bo to była pierwsza praca i nie ma nic, nie ma żadnego ubezpieczenia. Pytanie, czy ktoś z nas by dziś tak łatwo to oddał? Myślę sobie, że nie, ale to są zamierzchłe czasy. Tak w życiu bywa. Rynek finansowy to wielowymiarowa gra. Niezwykle wciągająca, z pozoru prosta i angażująca sporą liczbę rozgrywających. Znajomość jej podstawowych zasad jest kluczowa, aby nie odpaść na starcie. Rynek finansowy kształtuje naszą rzeczywistość, kształtuje i jednocześnie nią jest. Musimy zdać sobie sprawę, jak potężna jest to siła. Sektor finansowy to nieograniczona, samonapędzająca zysk machina. Jak każdy inny rynek wytwarza potrzeby, na które odpowiada, a my jesteśmy wciągnięci w tę grę. Kluczowe pytanie brzmi, czy wiesz, o co grasz? Chciałem zapytać o jeszcze jeden temat z tamtych czasów. Jak pani dzisiaj obserwuje młodych ludzi, 20-latków, którzy dopiero właśnie rozpoczynają, może trochę młodszych, bo niektórzy zaczynają szybciej. Są oczywiście 30-latkowie po studiach, którzy jeszcze nie pracowali, więc są różne grupy, ale tak średnio 20-25-latek, który rozpoczyna swoją karierę. Wydaje się, że świadomość rośnie, że pojawiają się też programy, nie tylko na YouTubie, że pojawiają się różne narzędzia, które pokazują ludziom, że ten ZUS nie ogarnia i w przyszłości będzie tylko gorzej, albo po prostu wszyscy będziemy musieli tą dziurę zasypywać wspólnymi pieniędzmi i tak najprawdopodobniej to nie pomoże, bo demografia, już widzimy, że za ostatni rok 1,13 czy 1,16, więc generalnie no, demografia nas nie uratuje i tych osób, które będą składkować na te starsze nie będzie. Jaką świadomość mieli pani znajomi z tamtych lat początkowych? Czy ktokolwiek, widziała pani jakieś zainteresowanie, jakichś ludzi, którzy w ogóle mówili o finansach w przyszłości? Czy też nie? No bo to też za 100 lat dla nich było. Czy jednak były osoby, które się interesowały i takie, które olewały? Bo dzisiaj mi się wydaje, że trochę jest to podzielone. Część dba o to, a niektórzy w ogóle totalnie nie myślą. Powiem tak, po pierwsze z oczywistych, takich ludzkich względów nie lubimy złych posłańców i złych wieści. I wszystko, co nam mówi, że będzie źle, że odpukać przyjdzie kataklizm, że będzie burza, to my to odstawiamy, odkładamy. Tam nie będzie, tam przyjdzie popada, potem. Przyjdzie potem, kiedyś, nie wiadomo, kto wie, nie? Tak było, to samo myślenie, takie samo było wtedy i ubolewam, bo o ile moi znajomi również się tym nie interesowali, większość z nas gdzieś tam studiowała, coś robiła i każdy myślał o tym, żeby wyjść z domu, gdzieś tam się oderwać, żeby te pieniądze no, jakoś były, ale przecież zawsze były, więc zawsze będą. To jeszcze były przełom, to był 91 rok, jak mówię, jak zaczynałam. Trochę żałuję, bo jestem takim pokoleniem, które urodziło się śmieje za późno, żeby korzystać z wcześniejszych różnych rzeczy albo być bardziej już świadomym. No i za wcześnie, żeby już innych rzeczy, teraz nowszych znowu gdzieś tam używać hułajdusza. No ale tak jest, każdy kiedyś. Natomiast z ubolewaniem dodam, że i wtedy nie edukowano nas wcale o tych innych. W ogóle informacje były zerowe praktycznie. Kto tam się tym interesował? Żyło się z przeświadczeniem, że przecież emerytura jakaś musi być i to państwo jakoś nas utrzyma. Owszem, jakoś, tylko nikt nam nie rozszyfrowywał dokładnie powiedzenia jakoś, czyli wcale niekoniecznie dobrze, bo może być jakoś beznadziejnie i chyba jestem z tą jedną z niewielu ciągle osób, która powie, no jakoś będzie raczej beznadziejnie, bo z różnych względów. Z tego też, co pan już powiedział, że po pierwsze kiedyś był system 3 osoby, 4 dzieci pracowało na 2 rodziców, na 2 emerytury, a dziś mamy odwrócone to. I to nie jest od wczoraj, tylko powiedziałabym system ubezpieczeń, cały emerytalny system jest do zmiany od co najmniej 15 lat.
Ale ja to powiem wprost, jako doradca zawodowy również, niektórym to pasuje. Odsuwamy, aby nam jeszcze nie braknie, nie? W cudzysłowiu. Jeszcze jakoś to będzie, a reszta po nas choćby potop. Tak trochę to wygląda, naprawdę. Zresztą powiedzieliby znacznie lepiej, pewnie i dokładniej, myślę, pracownicy ZUS-u. To jest trochę jak, odejdę na chwilkę tylko od tematu, powiem jak górnicy, bo likwidujemy, słyszę, kopalnie od 30 lat. No likwidujemy i to by było na tyle. To jest na inny temat, ale wściekam się, że to wiele procesów tak długo trwa. Natomiast i dziś mam już dzieci, które wchodzą na rynek pracy powoli, czy tam kończą edukację i one też nie są edukowane w tym zakresie. Dzisiaj też jako wykładowca, kiedy pytam młodzież o różne takie rzeczy, oni też absolutnie ich to nie interesuje. Interesuje ich dobry zarobek, nie chcą długo pracować. To już jest pokolenie Y, Z i tak dalej. Chcą mieć pieniądze nie wiadomo skąd, ale ważne, żeby były. Po co nauka, skoro Bill Gates też nie kończył studiów i tak dalej, i tak dalej. I niestety o tych takich życiowych sprawach, o tych takich prozaicznych, prostych, nikt wprost nie edukuje, albo bardzo niewiele instytucji, może tak, o tym, że braknie, że nie będzie, że emerytura, owszem, ja nie wiem, czy można nazwać emeryturą jałmużnę. Powiedzmy, że za 20 lat komuś na dziś dzień wyliczono emeryturę na przykład 1400 zł. No to życzę powodzenia. Żyć z 1400 zł nawet dziś. Nie bardzo wiem, czy trzeba się pójść dobrze napić z kumplami raz w miesiącu, z pozostałymi dziadkami i potem przymierać głodem, czy też wykupić lekarstwa, jakoś się dzielić. A tak naprawdę w tej sytuacji to trzeba by edukować też ludzi, że może na przyszłość warto żyć, jeśli mamy większe mieszkania czy domy. No cóż, uśmiechnąć się, przeprosić się z niektórymi i mieszkać wspólnie w jednym domu, żeby opłaty były niższe razem. A przy okazji, jeśli komuś z nas się coś stanie, to współziomek może o tym powie, bo bycie w jednym mieszkaniu samodzielnie, umieranie w samotności nie jest fajną sprawą. O emeryturach nadal niestety, o składkach, o tym, że nie tylko emerytura, mówi się bardzo niewiele. I to jest porażka. Minęło 30 lat i jest dno. W cudzysłowie dalej jesteśmy, naprawdę raczkujemy z tematem. Dziękuję, że Państwo jesteście i parę innych instytucji. Próbujemy coś robić. Projekt Metamorfoza Finansowa też zahacza o temat emerytur i taki najnowszy faktycznie moduł nagraliśmy na platformie, ale to wszystko jest początek. My raczkujemy, nie oglądają nas miliony ludzi, ale oglądają nas dziesiątki, setki tysięcy. To jest jakiś początek. Wiemy, że w szkołach ani w zakładach pracy, tak jak pani mówi, czy na uczelniach, młodzież w większości nie chce tego słuchać. To jest daleko, wie pan, to jest daleko. Gdzie tam za 40 lat? A to szybko mija. Tak. A to szybko mija. Można sobie tak zerknąć, kiedy na przykład były mistrzostwa w Polsce i Ukrainie, w Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. To był 2014 to było niedawno. rok, czyli to było 10 lat temu. To było niedawno, wszyscy to pamiętają, to było 10 lat temu już. Więc to tak szybko mija, kiedy był World Trade Center 2001 rok, tak, czyli 23 lata temu. Tu można na takich dwóch przykładach pokazać, co to znaczy 10 i co to znaczy 23 lata. Każdy pamięta, myślę, ktoś, kto ma więcej niż te 23 lata, te sytuacje. 2 dni temu jechałem taksówką i taksówkarz powiedział mi o człowieku, który jechał z nim, emeryt, który powiedział, że emerytura na dziś dzień daje mu możliwość, żeby wydawał 450 zł na jedzenie. I chciałem zapytać, jak wtedy, jak pani pamięta w swoim wieku 20 lat, jak właśnie emeryci wtedy żyli? Bo mi się wydaje, może ja się mylę, że słyszałem, że wtedy było łatwiej, że oni mieli pieniądze, że te emerytury były, czy też było tak jak dziś, że część ma, bo po prostu miała wysokie składki, bo ktoś był górnikiem, bo ktoś dużo po prostu odprowadzał co miesiąc i może mieć emeryturę na poziomie, nie wiem, 4, 5, 6 tysięcy złotych, a są tacy, którzy mają dzisiaj minimalną tą emeryturę i wtedy też tak było. Było tak samo jak dzisiaj, że to było bardzo podzielone, czy ci emeryci żyli jednak wtedy lepiej? Wie pan, trudno mi powiedzieć, bo jakby nie byłam wtedy i nie jestem na razie emerytem, na szczęście. Myślę, że jeszcze z 20 lat trzeba nieźle zachrzaniać, powiem, żeby nie powiedzieć inaczej, póki życia i zdrowia starczy. Natomiast wtedy chyba ludzie nie martwili się. Po pierwsze, mówi się, że wtedy było lepiej.
Ja nie wiem, czy było lepiej. Po prostu wtedy nie było tak dużych rozbieżności finansowych i ludziom się wydawało, że jak wszyscy żyją w podobnej biedzie albo na podobnej stopie, bo tak było, gdzieś tam wszyscy razem, jeden zakład pracy, jedna pensja, jedno, wspólnie, bardzo podobnie, wszystkie wiece. Owszem, integracja była olbrzymia, ludzi było masa. I ci wszyscy ludzie gdzieś tam żyli podobnie, tak? W podobnej sytuacji, na wszystkie wiece chodzili razem. Musieli, nie musieli, ale chodzili. Wszyscy jedli grille, wtedy to się grillami nie nazywało, powiedzmy na kiełbasę zakładową gdzieś tam z okazji różnych takich czy innych świąt bardziej lub mniej patriotycznych. Ale ci ludzie nie bali się, bo jak mówię, wtedy mieli chyba taką świadomość, jak rozmawiam z rodzicami, że przecież na tą emeryturę zawsze będzie, no i państwo musi zadbać, żeby nam było godnie. Mało tego, nikt nie myślał wtedy o odpłatnych lekarzach. Przecież wszystko było dostępne i było nieodpłatne. Kolejek było mniej, bo może było więcej lekarzy na jakąś tam liczbę tych emerytów. O wielu rzeczach też się nie mówiło, nie informowało i dzięki temu my czasem mówimy, że dziś tak źle. W wielu zakresach wtedy też nie było wesoło, tylko nie było takiego przekazu informacji. Nie było różnego rodzaju mediów społecznościowych i innych. Dzisiaj, zanim pan dojdzie do domu, już rodzina o panu wie więcej niż pan, w cudzysłowie. Czasem tak bywa. Natomiast wtedy nic było. Cichosza, jak się ktoś coś zahachmęcił, gdzieś jakieś przewroty, jakieś grabieże pieniędzy, nikt o tym nie wiedział, bo była jedna nieboszczka partia PZPR i ona rządziła i cała reszta ludzi musiała się słuchać. Dziś jest i nikt o tym nie mówił. Tam jedna prasa, która też była podległa, więc wszyscy wierzyli temu jednemu albo nie wierzyli wcale, ale po prostu nie było innego dostępu do informacji. Więc się ludziom wydawało, zawsze tak będzie, zawsze będzie w tym zakresie pięknie, przecież nikt nie umrze, przecież pracujemy. Jak pracujemy, to mamy odkładane składki, no i te składki nam starczą na bezpłatne leki, bezpłatny dostęp do lekarza, na te wszystkie sanatoria i tak dalej. I nikt nie pomyślał, że sytuacja się kompletnie bardzo szybko, bo co to jest 30 lat, zmieni. I nagle okaże się, że niestety składki będą znacznie mniejsze, bo młodych ludzi jest mniej, bo już nie chcemy mieć dzieci na potęgę. Mówiąc szczerze, nie chcemy się tylko i wyłącznie rozmnażać, ale chcemy też tym dzieciom dać jakość życia. No po prostu dziś już nie chcemy, żeby tylko wychodzić na podwórko i udawać, że jest pięknie, ale spoza naszego podwórka chcemy gdzieś pojechać, chcemy coś zobaczyć, chcemy się czegoś dowiedzieć. Staliśmy się w tym zakresie, myślę, pozytywnie roszczeniowi, bo chcemy pojechać, zobaczyliśmy, że można żyć lepiej, inaczej, wygodniej. Taka jest prawda, że możemy mieć dostęp do wielu innych usług, których kiedyś nie było. Dzięki temu wydłużyła się nam średnia życia. Czy ona się poprawiła? Nie mnie tego dziś oceniać. Z jednej strony tak, z drugiej strony trzeba też popatrzeć, jak właśnie dziś żyją obecni emeryci, tak? A nie wygląda to wesoło. Gdyby nie wnuki, dzieci i tak dalej, to obecni emeryci, wielu z nich nie jeździłoby gdzieś tam. Ci, którzy jeżdżą, to są ci, którzy zawsze ich było stać. Mieli, tak jak pan powiedział, wysokie pensje, uposażenia. No w naszym regionie to głównie górnicy, hutnicy, takie instytucje, które zawsze miały pieniądze. Ale cała reszta nie. Tylko że tej całej reszty jest znacznie mniej. Nie potrafią się skrzyknąć, nie mają związków zawodowych, nie są tak hałaśliwi i tak widoczni. Bo gdyby tak było, gdyby był słyszany głos każdego pojedynczego Kowalskiego, to sytuacja wyglądałaby inaczej. Natomiast cóż zrobi jeden głos, czy to jeden, czy też jakaś grupka osób w obliczu wielu innych procent, które przekładają się na procentowe słupki, na głosy i tak dalej, wie pan. Więc nie wiem, czy wtedy mieli lepiej, może w tym zakresie, ale też żyli biedniej, chyba mieli mniejsze oczekiwania. Przecież byli wdzięczni, jeśli wysłał ich zakład pracy tam do Łeby, Dąbek, gdzieś tam, pamiętam Celma, Cieszyn, połowa rodziny. Albo do Darłówka i do Władysławowa, gdzie wszyscy górnicy ich to tylko jeździli tam, tak? Większość obiektów, na przykład w Ustroniu, Jaszowcu, to były obiekty kopalniane, które teraz połowa z nich już nie funkcjonuje, gdzie non-stop jeździli ci sami ludzie, wysyłane były całe zakłady pracy i tak to się działo. Takie były jeszcze do tego plany i tak dalej. Nie wiem, czy to było lepiej. Po prostu nie miał pan wyboru. Albo pan brał to, co panu dali, albo pan nie jechał wcale, bo pana nie było stać, tak?
A dzisiaj, jak mówię, jesteśmy jako młodsi ludzie, młodsze pokolenie, no mamy apetyt na podróże po świecie, chcemy czegoś więcej i widzimy, że to znacznie więcej kosztuje. A to oznacza, że pensje, które mamy, no musimy przeznaczać też na inne rzeczy. Chcemy żyć na trochę lepszym standardzie. No przecież równać warto do lepszego, a nie do gorszego, bo zawsze można powiedzieć, a w Afryce to nie stać ich na buty, tak? No tylko, że Afryka ma trochę inny klimat. Więc było inaczej, ale dziś nie jest kolorowo. Trzeba by zapytać coraz bardziej emerytów, których mamy. No ta ciepła woda przestała Polakom wystarczać i dobrze, bo faktycznie warto patrzeć do tych krajów, które się rozwijają albo które po prostu mają lepiej, bo mimo tego rozwoju ogromnego przez te 34 lata w Polsce dalej jeszcze mamy marzenia do spełnienia, tak to trzeba powiedzieć, te podstawowe. Wielu Polaków jeszcze przecież nigdy nie było na naprawdę pięknych, ciepłych wakacjach poza Polską i myślę, że o tym też mówimy. Ja panu tylko powiem, niektórzy ludzie, jeszcze to dam, przepraszam, wtrącę, mówią, a Bałtyk najpiękniejszy. Oczywiście, że Bałtyk jest piękny, ale dlaczego wielu z nich mówi Bałtyk? Bo wiedzą, że nie stać ich nigdzie. Tak. Albo boją się, bo nie są wyedukowani, nie znają języka, boją się pojechać gdzieś, więc najlepiej i najwygodniej powiedzieć, bo Bałtyk jest najpiękniejszy i nie ma jak nad Bałtykiem. Tylko, że wie pan, jak już wyjedziemy poza komin trochę dalej, to nagle zobaczymy, że tam też zielona trawa rośnie i też warto zobaczyć. Piękny, tak. I że warto zobaczyć Bałtyk, ale też że Bałtyk jest piękny. Warto polecieć czy pojechać gdzieś w inne miejsce, ale słyszałem dokładnie ten sam argument ostatnio kilka lat temu od takich znajomych, którzy są świetnymi ludźmi, pracują na fabrykach i dokładnie ten sam argument mówili siedząc i robiąc grilla 20 rok na swojej działce i nigdy nie byli za granicą, bo mówili po co, gdzie będziemy jeździć, jak tu jest tak pięknie na działce, na Rodosie tam 5 na 5 metrów kwadratowych. Tak. Tym bardziej, że to system, wiem, pan też urabiał tego Kowalskiego pod tytułem to my ci zdecydujemy, gdzie ty masz jechać i gdzie tobie będzie najlepiej. To my za ciebie decydujemy. Co przekłada się też dzisiaj na to, że ludzie nie chcą często brać inicjatywy w swoje ręce. Albo słyszymy hasła, to oni winni. Zawsze jest winien ktoś, tylko nie ja. Jak się powie komuś, weź inicjatywę w swoje ręce, no to ci się tak dobrze opowiada. System spowodował, że ludzie są często bezradni, w drugą stronę trochę roszczeniowi. No i nie podoba się im to, co się dzieje, bo też trochę ten system dbał o to, w cudzysłowie, ja ci powiem, jak masz żyć, ale jak się coś schrzani, to winien jesteś ty i właściwie na pewnym etapie jeszcze o ciebie dbam, jak mi wpłacasz, jak pracujesz. A potem to siedź po cichu i ciesz się z tego, co ci daliśmy, tak? Dokładnie. Ja pamiętam, jak pewnego dnia u mojej babci zrobiliśmy taki rachunek, taką spowiedź finansową, tak bym to nazwał, kartka, długopis, biała kartka, spisaliśmy wysokość emerytury. Nie pamiętam dokładnie, jaka to była kwota, bo to nie było rok temu, tylko kilka lat temu. Ale pamiętam, ile zostało po opłaceniu czynszu, po opłaceniu mediów, po opłaceniu leków i jedzenia. Jedzenia mniej więcej, babcia wiedziała, ile wydaje. Zostało jej 30 zł, przepraszam, bez jedzenia. To było 30 zł dziennie na jedzenie. No cóż, w alkoholizm babcia nie wpadnie. Nie wpadnie. Nie ma szans. Czyli to było 900 zł. Licząc, tak, najprościej 900 zł na miesiąc jej zostało, więc sobie myślałem, to i tak jaka to jest bardzo duża kwota, 900 zł dalej porównując z innymi emerytami, bo ona powiedziała, że moje sąsiadki tyle nie mają, że jej tyle nie zostaje, a ja mówię, to jak ty żyjesz, skoro ty masz 30 zł i ty musisz kupić jedzenie, czyli zjeść obiad, jakieś śniadanie, może coś kupić, jeśli coś ci się zepsuje. Ja wtedy pytałem, jak ty żyjesz? A ona mówi, no pożyczamy jedna od drugiej, potem ja im oddam i to tak wygląda. Oczywiście rodzina pomaga, bo ja mówię, ja nie wiem, jak to wszystko wygląda. Wtedy jeszcze nie mogliśmy jej pomagać na takim poziomie, jak to jest dzisiaj i ona nie była najbiedniejszą emerytką, którą znałem. Więc teraz pytanie o kwoty, o to, co dzisiaj ZUS pani obiecuje. To ja panu coś powiem od razu. Ja sobie ostatnio coś sprawdziłam. I o ile, bo teraz ma być jakieś przeliczenie, bo to tam jest co 2, co 4 lata i tak dalej. Sprawdziłam, weszłam sobie na stronę ZUS-u i wyszło mi, że dziś, gdybym poszła na emeryturę w wieku lat 60, a co robiłam w życiu, to mogę też potem opowiedzieć, i nie pracowałam tylko po 8 godzin i nie jeden etat, to miałabym emeryturę 2380 bodajże złotych. Uwaga, jak odejmę z tego 1500 złotych, to zostaje mi mniej niż pana babci, ale za to jak będę pracować, daj Boże zdrowie, a mam cichą nadzieję, że tak. I dla mnie, skoro 65-latek może śmigać po górach, Boże, 80-latków, bo znam i bo chodzę po górach,
Więc myślę sobie, że śmiało, jak powiedziałam, oby tylko zdrowie dopisało. Dlaczego nie? Jeśli się robi to, co się lubi, to ja to chcę robić, móc robić do końca niemal swoich dni. A potem sobie to tak zrównoważę, ale to ja mówię, zależy, co człowiek robi, nie? I teraz, jeśli 65, to dostanę, emeryturę wyższą na poziomie 2700 zł. Więc wie pan, szaleństwo. Jak pomyślę dziś nawet, gdybym miała, dla jednych to będzie dużo, bo masa takich ludzi jest. Po odjęciu wszystkich składek ktoś dostaje te 2700 czy 2750. Jak dziś pomyślę, a jak gdyby mam oczekiwania, roszczenia i olbrzymi apetyt wobec życia, wobec tego już teraz, trudno, żeby nie w moim wieku, na jakimś tam poziomie coś człowiek robił, na coś zapieprzał całe życie, ponad 30 lat, dopiero i już. No to jak pomyślę, że miałabym dostać dzisiaj 2700 zł, to inaczej, to wolę nie myśleć, bo to jest porażka. To jest dla mnie porażka. To jest tragedia. Ktoś powie, no tak, ale jak masz 65 lat, to teoretycznie masz już chałupę, dom, dzieci odchowane, chyba gdzie pojeździłaś, to już pojeździłaś i koniec, nie? Można by tak powiedzieć. Natomiast ja bym powiedziała, nie, no to odwrotnie, ale w drugą stronę prawdopodobnie będę wtedy, jak tak patrzę przez pryzmat społeczeństwa, swojego życia, dziś jest fajnie, ale kto wie, co będzie za 20 lat, będę potrzebować pieniądze na lekarstwa, będę potrzebować pieniądze być może na lekarzy, może na jakieś zabiegi. Chciałabym w końcu być może kiedyś tam pojechać, może i do jakiegoś sanatorium. No to za kwotę 2700 zł to nadal będę mogła o tym marzyć, nie? I może uśmiechnę się do dzieci i będzie mi z tym bardzo źle, bo to nie o to chodzi, żebym ja błagała dzieci i po kolejne pokolenia, jeśli się ma dzieci, żeby mnie dofinansowywały. To nie o to chodzi, że mi państwo łaskawie rzuci jakiś ochłap. To ma być tak, że ja jestem wyedukowana, dziś się tym interesuję, ale 30 lat temu i dziś też nie ma tej edukacji, jak powiedziałam, komuś na tym zależy. Bo głupszym, narodem łatwiej zarządzać, to w skrócie. Natomiast ja nie chcę ochłapów. Ja chcę wiedzieć, że ja pracuję, że robię i że wiem, że jeśli robię to, uczę się tu, to dostaję mniej więcej taką czy inną pracę, za to dostaję odpowiednią pensję, jakiś poziom i wiem, że z czasem tyle a tyle procent będzie mi gdzieś tam dana emerytura, tak? A jak będę chcieć coś ekstra, to robię coś ekstra. Natomiast nikt z nas albo bardzo niewielu o tym wie i zwykle ludzie się tym, tak jak patrzę, słucham, obserwuję, interesują dopiero jak mają iść rok, 2, 3 ewentualnie do emerytury. To wtedy zaczynają myśleć i nagle jest duże przerażenie w oczach. Ja mam przerażenie w oczach, jak powiedziałam, już dziś, gdyby mi ktoś powiedział, że od jutra co miesiąc dostanę tylko 2700 i koniec, bo być może nie będę już mieć sił na jakieś tam inne rzeczy. I to jest przerażające. Także, a kto powiedział, że ja w wieku lat 65, 70 albo może i 80 nie będę mieć ochoty nadal pojechać gdzieś za granicę, jak powiedziałam, skorzystać z czegoś, może kupić sobie jednak nowe meble albo odmalować mieszkanie. Tylko pytanie za co, nie? Czyli albo mam zaoszczędzone i kubka leży w cudzysłowiu i pracuje na mnie, dziś już to mogę powiedzieć, 30 lat temu w życiu o takich rzeczach nie myślałam, no albo nędza i generalnie mogę myśleć w typu, a mi już nic nie trzeba, nic nie trzeba, tak jak większość Polaków mówi, bo tak jest łatwiej. Mhm. Wielu Polaków dalej myśli z taką nadzieją z jednej strony, z drugiej strony z trzeba ją taką mieć i umiera ostatnia. Z taką naiwnością, bo ostatnio takie badania widziałem, ale nie podam teraz źródła, żeby nie pomylić tego źródła, ale pamiętam te badania, gdzie duża część ludzi była przekonana, że emerytura będzie wyższa niż ostatnie wynagrodzenie wypłacane tuż przed przejściem na emeryturę, dlatego, że to ma być przecież nagroda za te wszystkie lata pracy, czy to jest 30 czy więcej lat pracy, a się okazuje, że dzisiaj ta stopa zastąpienia, którą ZUS nam obiecuje jako nagroda za te cały trud pracy, obojętnie czy mentalnej, czy fizycznej, ale poświęcenie swoich godzin i lat życia, to ta nagroda dzisiaj się obniża i ta stopa zastąpienia przecież też na stronach ZUS-u można te symulacje oczywiście, no bo co to dzisiaj jest, jak to kiedyś profesor Gwiazdowski powiedział, jak można liczyć coś, czego nie ma, tak? I ten najdroższy system ZUS-u, który tam kosztuje setki milionów, czy kosztował setki milionów, a teraz kosztuje chyba dziesiątki milionów miesięcznie, jak może on liczyć coś, czego nie ma, więc te symulacje i stopa zastąpienia tego, co mają Polacy dostać, no spada procentowo do 40, 30, a tam za 30 lat nawet do 20% ostatniego wynagrodzenia. To sobie trzeba wyobrazić. Jeśli dzisiaj zarabiasz 5000 zł,
to 30%. Jeśli ktoś ma te 5 Jeśli ktoś ma dzisiaj 5 tysięcy. No ale strzelam w taką kwotę ani za wysoką bardzo, ani niską. No nie powiem. Popatrzmy nawet na minimalną. 4370, tak? I od takiej kwoty, od 4300, niech będzie 4400, policzmy sobie emeryturę, tak? I dostanie pan wtedy, nie wiem, może 1100 zł, a może 950, bo to z czasem trzeba popatrzeć. No i żyjmy. A nawet gdyby to była połowa, nawet gdybyśmy powiedzieli, że 50%. Tak. Teraz wyobraź sobie, drogi widzu, drogi słuchaczu, wyobraź sobie, że masz żyć za 2000 zł. Koniec. Że jutro to, co wpływa na twoje konto co miesiąc, jest mniejsze o połowę. Czy twój standard życia jesteś w stanie A musisz zapłacić dom i musisz zajść do lekarza i wykupić lekarstwa, bo pula tak zwanych leków refundowanych to jest, no umówmy się, albo na choroby bardzo wyjątkowe, z tego co słyszę, albo na choroby typu w cudzysłowie paracetamol, panadol, coś co może nie zaszkodzi, nie wiem czy pomoże. Natomiast lekarstwa, te, które naprawdę są ludziom potrzebne w wielkiej ilości, no bo z wiekiem niestety przybywa nam chorób, większości z nas, siły nas, że tak powiem, odpuszczają, no to na większość lekarstw wiadomo, że pieniędzy nie ma i nie będzie. I one w tym systemie, który jest, i one na razie no, nie gwarantują, znaczy za te pieniądze nie kupi pan. I to jest sytuacja taka, gdzie ktoś powiedział, albo umrę z głodu, albo z choroby. To znaczy tak, albo wykupuję lekarstwa w aptece, ale już wiem, że mnie nie stać na jedzenie. O imprezach rodzinnych zapomnijmy, chyba że zrobią nam je dzieci. Więc jedzmy póki możemy, chodzimy do pracy i zarabiamy, bo potem może się okazać, że będzie ciężko i imprezujmy przy tym wszystkim, kto może. No albo umrę z choroby, bo pójdę i wydam pieniądze na jedzenie, ale już na lekarstwa mi zabraknie, nie? I będę płakać pod apteką. No cóż, a wszyscy będą patrzeć. No takich płaczących jest masa, bo będzie masa, naprawdę masa. Mhm. A propos tej apteki, mi bardzo często podczas naszych rozmów w studiu przypominają się historie i rzucam nimi, bo one pokazują ten obraz społeczeństwa. W aptece raz miałem taką sytuację i mam do siebie pretensje, bo nie zareagowałem wtedy. Też jestem człowiekiem, czasami mam taką sekundę, 2-3 zawahania. Gdzieś telefon, miałem coś i ja to po prostu zbyt późno do mnie dotarło. No ale już tego nie jestem w stanie. Dlatego o tym mówię, żebyście też reagowali, bo ja drugi raz już zareaguję. Była pani, która w aptece miała jakąś receptę, chciała coś wykupić. I ona tego nie wykupiła, bo to było za drogie, a ta kwota za droga to było 32 zł, jak dobrze pamiętam. Ja nie zareagowałem, bo mogłem przecież kupić. Z drugiej jednak strony, jak później analizowałem tę sytuację i do dziś o tym myślę, to myślę sobie, że reakcja, czyli kupienie tego za kogoś, mogło być też bardzo krępujące dla tej osoby, że ona nie ma. Tylko trzeba oczywiście nie wiemy. Jakiś wybór zrobić. Więc myślę, że to miło panu świadczy, tak czy siak. To jest historia, którą mam w głowie. Myślę, że dlaczego to powiedziałem? Bo wspomniała pani o dzieciach, które mogą nam pomagać. Ale wracamy do przecież demografii, o której wspomniałem paręnaście minut temu. 1,13, 1,16 z końcówki grudnia za cały 2023 rok. Co to oznacza? Oznacza to, że statystycznie z małżeństwa czy z pary dwóch osób jest 1,13 czy 1,16 dziecka. To oznacza, że pokolenie praktycznie znika o połowę. A to oznacza, że to dziecko chce zapracować albo musi zapracować na siebie i teoretycznie jeszcze na nas dwoje, tak? Mhm. No to pytanie ile? Więc gdzie te dzieci, które teoretycznie będą mogły pomagać nam, jeśli dzisiaj mamy tyle par, nie tylko niechcących mieć dzieci, ale takich, które nie mogą mieć. Tak. Więc to jest kolejny temat, kolejny problem społeczny, który degraduje tą przyszłość emerytów, a każdy z nas będzie lub jest emerytem. Do tego wszystkiego, wie pan, to o tym się nie mówi, ale proszę zobaczyć, że to nie jest tak, nas nawet się nie uczy. No bo myślę, ja jakby inaczej, no moje myślenie jest jeszcze na tym etapie, że trochę głupio byłoby, a może tak trzeba będzie, uczyć dzieci, słuchaj, pracuj, bo musisz utrzymać rodziców. Oczywiście w systemie karnym mamy przepis, który mówi, że dziecko powinno pomagać rodzicom, to prawda i dobrze, że taki przepis jest, ale nikt chyba w przeszłości, ustalając te zasady, nie pomyślał, że to się wprost będzie przerabiało na ekonomię taką, że to dziecko naprawdę z tej jednej pensji będzie musiało utrzymać siebie i albo zabrać do siebie rodziców, albo żyć z przeświadczeniem, że oni tam ledwo przymierają i może do nich nie pójdę, bo głupio, bo taka jest prawda, albo pracuje tyle, ile się da na 5 etatów, żeby odłożyć z jednego etatu pensję, przesyłać rodzicom, a ja już do nich nie pojadę, no bo na okrągło będę w pracy. Gdzieś temu trzeba powiedzieć stop. Zastanawiam się często, jak długo jeszcze, bo wszyscy, albo inaczej, wiele osób uświadomionych, które się tym interesuje i przyglądamy się temu, zastanawiamy się, jak długo jeszcze, tak? Bo to jest taki temat, jak my to mówimy, niewygodny. Nie lubimy o rzeczach niewygodnych, o nieprzyjemnych mówić, bo po co?
Tylko że nawet o niewygodnych tematach, tak jak o tym, że kiedy mnie boli ząb, to trzeba iść do dentysty, że to może trochę poboleć, dziś już jest inaczej niż kiedyś, że trzeba pójść do szkoły, że nie zawsze w szkole uczę się tego, co trzeba i tak dalej, ale jednak warto do tej szkoły chodzić, bo będą też tam treści, które się nam przydadzą, no to my o tym nie chcemy mówić i ciągle odsuwamy, nas to nie dotyczy, gdzie tam, a ludzie starsi do tego wszystkiego ciągle, nie trzeba nas nie winić, są przekonani, że przecież to państwo nam pomoże, jakoś to będzie. Wie pan, no niemożliwe, że nam ktoś pozwoli żyć w jałmużnie, w biedzie i że będzie tak jak w Stanach, gdzieś tam w Kuala Lumpur, że są miejscowości albo raczej dzielnice, gdzie ludzie żyją w pudełkach, tak? Bo ich nie stać już na nic, nie? I to nie jest do końca ich zgoda i wybór na życie, tylko taka bieda postępująca, taka bieda dziedziczna, tak? Rodzice nie pracowali, uważają, że nas utrzymali, dali nam zasiłku, tu można 2300, 2400 i ileś tam więcej, coś dorobię na lewo i prawo. Kto by myślał o emeryturze, a dzieci widzą, że właściwie to nie trzeba chodzić do roboty, nam się należy i przecież to państwo nas będzie też musiało utrzymywać, bo jaką to jestem dzielną matką, która urodziła 5 dzieci i musi mi państwo w związku z tym wszystko dać, bo mnie się wszystko należy. Chyba nie tędy droga. To jest potężny problem demograficzny, społeczny, ekonomiczny. Pociąga w zasadzie, będzie miał oddziaływanie na wszystko, naprawdę na wszystko. Tylko że ofiarą tego systemu albo braku zmian będą po prostu ludzie. A nikt o tym nie chce mówić, bo to jest temat niepopularny i w drugą stronę nie chcemy temu wierzyć, bo przecież to jest niemożliwe. Otóż wiele rzeczy, które było niemożliwe jeszcze kiedyś, dziś okazuje się, że mamy za sobą, tak? I to też jest jeszcze temat, który już jest. O nim powinniśmy wołać i krzyczeć dookoła i pytać się zarządzących, jak długo jeszcze. Bo gdybym miała dziś, a nie mam, ale nieistotne, 20 000 złotych, to wie pan, nawet jak mi ktoś każe 5 000 złotych płacić za wynajem, tam jeszcze 5, to ciągle zostaje mi 10 realnie. Realnie. I nie chodzi o procenty. Natomiast jeśli mi ktoś powie, że zabieram ci tylko 50% przecież albo 30%, dobrze, zabierz mi 10, ale ja mam ciągle w portfelu, powiedzmy z dychy dam radę żyć. Natomiast jeśli ktoś ma 2000 złotych albo 4 i mu państwo też 50% tylko zabierze i zostanie mu 2 i ma nadal opłacić żyć, to są zupełnie inne pieniądze. Zupełnie inaczej wyglądają w realu. Pani Beato, wspomniała Pani wcześniej, więc wracam do tego teraz, w tym momencie, a propos zawodów, które Pani chciała dzisiaj tutaj naszym słuchaczom i widzom opowiedzieć, żeby trochę złapać ten kontekst, gdzie Pani zawodowo była, ile Pani zarabiała, dlaczego te 2700 się pojawiło, żeby też nasi widzowie, którzy Pani nie znają, zrozumieli trochę skalę, jak to wygląda. Okej, zaczynałam pracę w zasadzie zaraz po szkole średniej, potem już na pełen etat gdzieś tam po licencjacie. Trochę, jak powiedziałam, wysyłana przez mamę, ale dobrze. Zmieniałam pracę, no bo to się zaczął czas przemian. W czasach, kiedy szukałam ja, podobnie potem z mężem, pracę to wysyłaliśmy dziennie 30-50 CV, wszędzie się uśmiechaliśmy, musieliśmy być grzeczni, mili, usłużni i ciągle pokazywać, że może nie jesteśmy głupi, że chcemy się rozwijać, że naprawdę nam zależy, że wstajemy wcześniej, że możemy pracować i tak było. Pracować po 10 godzin, 12 i nikt z nas nawet by nie śmiał się zapytać o to, ile kosztują nadgodziny. Nie było nadgodzin. Pracowało się, śmialiśmy się po 8 godzin na zasadzie od 8 do 8 to też 8 godzin. 8. Pracę brałam do domu. Najpierw pracowałam w korporacji i to było inaczej. Zaczynałam pracę w szkole i w jednej z firm, w której myślałam, że popracuję dłużej, ale stwierdziłam, dojazdy zabierają mi więcej czasu niż sama praca. Trzeba coś zmienić. No więc zmieniłam pracę na korporację. Dziś to jest korporacja. Przepracowałam tam, myślałam, że będzie rok. Spędziłam tam 18 lat. To były dobre czasy, bo to była wtedy duża firma, ale też przeszłam w tym czasie wszystkie możliwe chyba takie procesy też zmian, łącznie ze zmianami politycznymi, gospodarczymi, gdzie nagle z firmy, w której się zatrudniałam, pamiętam, było nas prawie 1400, a w tej chwili pracuje 580 bodajże pracowników, więc proszę sobie pomyśleć, ale na przełomie pierwszych chyba 5 czy 6 lat firma zwolniła 300 czy 400 osób. Nie było jeszcze wtedy mowy, więc były kombinacje o jakichś zwolnieniach grupowych. Nie była to kopalnia. Nie dostawali ludzie zwalnieni za to, że gdzieś kawę ktoś postawił, pamiętam, przy maszynie w nieodpowiednim miejscu, był od razu zwalniany, bo regulamin mówił jednoznacznie. Tym bardziej, że usłyszało się zawsze, każdy ze zwalnianych przy okazji usłyszał, za bramą czeka 10 osób na twoje miejsce. Więc każdy był grzeczny, że w ogóle miał robotę.
No więc jak gdyby 18 lat tej korporacji od podstaw, od referenta. No potem już starałam się gdzieś, myślałam o stanowisku dyrektorskim, ale dla kobiety ciągle to jest problem, więc stwierdziłam, no ja już się też rozwijam. Robiłam kolejne studia, kolejne podyplomówki, ciągle jakieś kursy. W końcu rozpoczynając doktorat niedawno wypisywałam, ile mam tych podyplomówek. Okazuje się, że 10, a dziś się dowiedziałam, że muszę skończyć jeszcze jedną, ale dobra, bo kurs, który miał wystarczyć, nie wystarczy i tak dalej. W każdym bądź razie, korporacja, wspominam to dziś bardzo dobrze, to było takie wykuwanie talentów, logistyka, zaopatrzenie, w końcu handel zagraniczny, relacje międzyludzkie, trochę liźnięcia wtedy działu kadr, dzisiaj tak zwanego szumnie Human Resources. No, tu by się dwóch kłóciło, ale niech się nazywa, że to tak się dziś nazywa. I w końcu ja powiedziałam, sama odchodzę. Nie musiałam, przeszłam te wszystkie burze, jak powiedziałam, no takim trochę... Gdzieś tam w środku się burzyło we mnie wiele, ale to były inne czasy. Małe miasteczko, nie było specjalnie wielkich możliwości do zmiany, a nie chciało mi się chyba trochę dojeżdżać. I też, uwaga, pierwszy samochód, który w końcu sobie kupiłam, żeby dojeżdżać później, ja miałam 34 lata, tak? Kiedy nareszcie zaczęłam po drugim dziecku, powiedziałam, nie, no teraz już nie damy rady, bo już nie będę czekać na męża, żeby mnie odwoził, podwoził i tak dalej. Trzeba mieć swój samochód. Więc kupiłam jakiegoś, dziś ktoś powiedziałby trupa, ważne, że jeździł i to było najważniejsze. Pierwszy samochód miałam mając 34 lata. Więc to jest 17 lat temu, mimo że prawo jazdy miałam mając 17 lat i potem zawsze musiałam pożyczać od taty gdzieś tam. Potem co? Potem były kolejne firmy i potem już starałam się o wyższe stanowiska, bo już widziałam, że jak to jest. Dookoła wszyscy ci, którzy gdzieś piastują te wyższe stanowiska, to mają z całym szacunkiem mniejsze doświadczenie, znacznie mniejsze wykształcenie i tak dalej. I w końcu przyszedł ten czas, o którym myślałam w zasadzie już po pierwszych 15 latach pracy, że zacznę swoją działalność. Ale wie pan, to był czas, gdzie rodzina, zawsze byłam grzecznym dzieckiem, czerwone paski, słuchałam się rodziców. To był czas, gdzie po co ci, przecież ci jest dobrze, a gdzie tam pójdziesz, a na co i tak dalej. Nie uczono nas wtedy, że warto zmieniać. Natomiast ja się uparłam, no i w końcu, niestety znowu, o tym się śmieję, że książkę trzeba wydać, w roku przedcovidowym postanowiłam, że otworzę działalność, ale stwierdziłam, że i skorzystam jednocześnie ze środków unijnych. No więc tak się uparłam na to, że w końcu te środki unijne powiedziano mi dostanę w styczniu, uwaga, roku 2020 i tak oto 5 stycznia 2020 rozpoczęłam swoją działalność. Potem mnie zaraz 2 tygodnie później zamknięto, czy tam 3 tygodnie później. Wtopiłam masę pieniędzy w wynajęcie biura w Katowicach, biura prywatnego w prywatnej firmie. Nie dostałam żadnych zwrotów, nie dostałam żadnego wsparcia. Myślałam, że pójdę za przeproszeniem skakać z mostu, ale myślę sobie zaraz, Beata, przecież uczysz wszystkich, że dopóki człowiek żyje, to może bardzo dużo, że przecież wielu ludzi, Jasiek Mela i inni, nie mają nogi, ręki, ktoś tam i działają. Więc czemu mam skakać z mostu, co wcale nie pomogłoby mojej rodzinie? To były naprawdę trudne dni dla nas wszystkich i co? I zaczęłam szyć maseczki. A moją ideą, bo jestem działaczem i społecznikiem, było szycie na początek czegoś dla ludzi tak nieodpłatnie. Przecież każda z gospodyń ma jakieś prześcieradło, coś. Wie pan, zaczęłam 3-4 dni, założyłam portal na Facebooku. Po 2 tygodniach było nas 35, a po 2 miesiącach trzeba by powiedzieć, nieoficjalnie zarządzałam 180 osobami, uszyłyśmy ponad 60 000 nie tylko maseczek, skończyłyśmy na kombinezonach dla personelu medycznego, ktoś to policzył, naszyłyśmy i dałyśmy społeczeństwu, szpitalom towaru za 1 000 000 złotych. Uwaga, za 1 000 000. Żadna z nas nie wzięła za to ani grosza, bo taka była nasza idea. To jest jedna rzecz. Przeszłam w tym czasie wiele. Ile razy musiałam się gdzieś uśmiechnąć, coś zmieniać, to moje i teraz co? I potem stwierdziłam, że przecież te wszystkie moje kursy, kolejne podyplomówki zacznę wcielać w życie. No i tak oto co? Udzielam się pracując w szkołach, edukując młodzież, ucząc w wyższej szkole. Otwarłam swoją działalność, powiedziałam, że z tego nie zrezygnuję i jestem mediatorem sądowym i pozasądowym. Jak zwykle, jak to ja, tak mam, jako koziorożec, chwyciłam się czegoś, czego ludzie nie rozumieją i nie znają, bo o ile jak pan stanie pod Uniwersytetem Śląskim, Jagiellonką, to tam młodzież generalnie wie, co to są mediacje. W małych miasteczkach mediacje ludzie kojarzą z
z medytacjami, z biurem matrymonialnym i z wieloma innymi rzeczami, tylko nie z tym. Oprócz tego, jak jeżdżę BlaBlaCarem już teraz jako tak zwany tam ambasador, bo to już jako kierowca, nie tylko jako pasażer, to śmieję się, że jestem objazdowym centrum informacyjnym na temat mediacji po Polsce. Naprawdę mogłabym powiedzieć, jaki procent ludzi wie i o co w ogóle chodzi w mediacjach. Do tego wszystkiego zrobiłam sobie oczywiście uprawnienia przewodnika beskidzkiego, bo kocham góry. Do tego wszystkiego jestem, uwaga, mistrzynią ceremonii pogrzebów świeckich. To od czasu COVID-u, o tym na inny temat mogłabym też książkę pisać. Do tego wszystkiego, tak, jestem pedagogiem, doradcą zawodowym, stąd widzę, co młodzież umie, a co nie. Uczę też przedsiębiorczości i biznesu. Bardzo wiele rzeczy jeszcze chcę zrobić. Muszę skończyć doktorat, który przerwałam w COVID-zie, no bo brakło pieniędzy. I wściekam się, że te wszystkie rzeczy, umiejętności i ten inny sposób, kompletnie styl myślenia nie dotyczył mnie 20 lat wcześniej, ale tak się poskładało. A mimo wszystko powiem, słuchajcie, warto. Jak mamy 2 ręce, 2 nogi, moi państwo, nigdy nie jest za późno na to, żeby coś zmieniać. Tłumaczę to młodzieży i osobom starszym. Wiem po sobie. Po 50 praktycznie zakładałam, można by powiedzieć, działalność i zmieniam wiele rzeczy. Mam cichą nadzieję, że jeszcze wiele rzeczy przede mną. Żyć można, dzieciaki już są prawie że dorosłe, w związku z tym teraz mnie już nic nie trzyma albo bardzo niewiele. Nareszcie mogę robić rzeczy i angażować się w te, które warto, a to oznacza, że interesuję się wszystkim, co się dzieje na Facebooku. TikTok nie jest za fajny, ale wiem, że tam się trafia do trochę innej grupy wiekowej. Oczywiście, że trzeba być też. Instagram to są tylko zdjęcia. Wpieniam się, że wracamy do pisma ołówkowego i takiego rysowanego, zamiast coś przeczytać i tłumaczę to młodzieży i też w praktyce, że nie wszystko, że nie tylko zdjęcia wystarczą i wiele rzeczy, umiejętności, o których nie będę mówić tutaj jeszcze, jest przede mną, już za mną, a mimo wszystko, jak powiedziałam, emerytura, mimo że pracowałam po 12-14 godzin, że 2 etaty, że jeszcze coś, że ciągle się rozwijam, że potrafię, to wie pan, jak patrzę przez pryzmat często polityków i znam 3 języki i chcę poznać jeszcze 2, może się uda, nie wiem, tylko musiałabym przestać chyba spać. Do tego wszystkiego nas zalało, czeka mnie remont w domu i tak dalej, a mimo wszystko emerytura 2400, nie? I wie pan, i to jest przerażające, że można zapieprzać, można naprawdę umieć wiele, można dawać ludziom od siebie również, nieodpłatnie, a potem powiedzieć, kurczę, Mercedesa nie, że na 50 w końcu stwierdziłam, kupię sobie nowy samochód, tylko dlatego też, że mam firmę i powiedziałam, że wezmę go w leasing, tak? Na 3 lata i tak naprawdę powiedziałam, ale słuchajcie, mówię rodzinie, właściwie po co mi nowe auto? Przecież nowe to jest dla mnie równie dobrze zadbany 5-latek. Ale rodzina stwierdziła, mamo, kup sobie choć raz nowe, nie? I chciałam SUV-a. No to mam tego SUV-a i się wściekam, że płacę za niego raty. Przecież 3-letnim też bym pojeździła i byłby połowę tańszy, bo wiem, że samochód zjeżdża z taśmy i traci 30% na wartości. Nieważne. Pachnie, dbam o niego, traktuję go jak takie moje dziecko i robię wiele innych rzeczy i cieszę się, że żyję, bo najważniejsze jest zdrowie i możliwość dokonywania zmian, tudzież słuchania programów jak wasze. Dlatego każdemu powiem, warto słuchać, warto się rozwijać i nie ma co się łudzić na wsparcie państwa, bo nie chcę się czuć jak żebrak, który prosi o jałmużnę. Chcę na to, na co robię, z czego korzystam, chcę na to uczciwie zapracować. Jak będę chcieć wyjechać do Afryki gdziekolwiek, to warto znać język, mieć trochę więcej pieniędzy, przynajmniej na podróż, bo tam potem jest tanio, to ja już wiem, bo byłam. Natomiast jak nie będę chcieć podróżować, to nie mogę mieć żalu do całego świata, że mnie nie dali. Nie, to nie jest, że mnie nie dali. Mi dają możliwości. I z jednej strony żałuję, że nauka nie jest tak bardzo u nas jeszcze w cenie, ale w drugą stronę powiem, ja wiem, że ona w przyszłości będzie w cenie. Taka szeroka edukacja, nie tylko ta uniwersytecka, rzeczywiście ta, którą Bill Gates odkrył już dawno temu i paru jemu podobnych. Kobieta instytucja, pięknie się słucha. Kiedyś Kwiatkowska, wie pan, była taka i ona tam był 40-latek, kobieta, która żadnej pracy się nie boi, to jest raz. Do tego wszystkiego Hanka Bielicka, kocham koty, mam 2 kotki, mimo że kiedyś były 3 psy, kocham kapelusze, bo miasto kapeluszowe 100 lat będzie, więc polecam wszystkim państwu. W kapeluszu naprawdę wygląda się fantastycznie, nie chcę tu ale kapelusz mam w samochodzie, kapeluszy mam chyba z 40, nie tak dużo, no ale jednak i polecam Polkap i polecam dalszy rozwój, bo wie pan, jak pomyślę, ile ja rzeczy jeszcze nie wiem i tak trochę zaczynam myśleć, że się mi jakoś czas skraca, wściekam się na to, ale myślę sobie, jeszcze z 30 lat plus te góry, bo ostatnio chodziłam z panem Juskiem, który ma 86 lat, spotkaliśmy się tam pod Giewontem, no i on mi powiedział, kobito, przed tobą jeszcze wiele, więc chcę mu wierzyć. I ja mu wierzę, w państwowe zapewnienia nie bardzo, dlatego zadbajmy o siebie.
Rozpoczęliśmy smutno, ale prawdziwymi informacjami, a myślę, że zakończyliśmy niesamowitą inspiracją. Pani Beato, bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Bierzcie i korzystajcie z tej inspiracji, bo tylko ona i ogromna aktywność, która tutaj myślę, że dzisiaj została pokazana, nas uratuje, bo Wiecie sami państwo, musimy... póki głowa działa, dwie ręce, musimy dwie zadbać nogi, o swoją przyszłość. Wszystkiego dobrego, Pani Beato, dla Pani Dziękuję również. bardzo za zaproszenie, dziękuję Państwu, polecam się. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Jeśli wciąż odczuwasz dreszcz emocji po naszym show, nie krępuj się pokazać nam tego palcem w górę i zasubskrybować kanał, abyś nie przegapił kolejnych filmów. Nie zapomnij też zanurzyć się w wcześniejszych odcinkach na naszym kanale lub posłuchać ich w formie podcastu. Do zobaczenia!